Dzisiaj zrobimy 3 rzeczy. Stworzymy napisy do filmu, dodamy te napisy na YouTube'a w języku ojczystym i przetłumaczymy na inne języki te napisy szybko, automatycznie, nie znając ich wcale. Teraz Wam pokażę, na czym polega ta metoda. Jest taka stronka internetowa, jak tu widzicie na ekranie. W opisie dokładnie wszystko opisane, nie trzeba wejść, jak się zalogować, zarejestrować. Wszystko to zrobię w opisie, żeby tu czasu nie tracić. I tak, najpierw dostajecie pół godziny testowego, automatycznego tłumaczenia. Tylko z tym, że 2 filmy maksymalnie można przetłumaczyć, żeby nie było. Cwaniaczki, jak macie na przykład, nie wiem, 10 filmów po 2 minuty, to już nie zrobicie tego. Później kolejna godzina kosztuje 60 zł. Ale 5 godzin na start kosztuje 100 zł netto. Więc ja sobie tą opcję wykupiłem. I tu mamy, zostało mi już 240 minut. Tak, bo tu te filmy praktycznie mam obrobione, jeszcze zostały mi 3. Tu 3 filmy do zrobienia napisów. To jest sprawdzenia. I tak, jak mamy tutaj zrobioną tą stronkę, mamy coś takiego, pliki zdalne, czyli tu wpisujemy sobie linka. Ja już mam przygotowanego linka, który sobie wkleiłem. I język polski. Ale tu mamy jeszcze inne języki, widzicie. Część języków, więc to jest już praktycznie, może być międzynarodowe. Z innych krajów też mogą to wykorzystać, więc jak jesteście z innego kraju, władacie innym językiem, to możecie też sobie z tego skorzystać. Jak mówię, to jest beta wersja. Myślę, że z czasem będzie się rozszerzało to narzędzie, bo to automatycznie sprawdza. Proszę bardzo. Polski mamy wybrany i tu mamy właśnie ten najczęściej to jest tak. Angielski, niemiecki, hiszpański, polski. To są takie najcięższe chyba języki tu wypisane, które już naprawdę powinny nieźle działać. Ja polski biorę utwórz. Jak nacisnąłem utwórz, sorki, musiałem się ponosić podróżać. To teraz on sobie przetwarza. O, szuka tego filmu. Źródła. O, mamy. I teraz musi sobie jakby tworzyć te napisy. Więc cały algorytm, sztuczna inteligencja tutaj działa, by zrobić te. Tak. Ja wybrałem tu film o routerze, który przygotowałem. On jest 4-minutowy, więc zaraz powinno to zostać zarzucone, przetworzone. Dobrze, jak mamy to zrobione, to sobie wejdziemy teraz jeszcze na YouTube'a. Mamy tutaj film. Wchodzimy w opcję i tutaj w napisy wchodzimy. I tu będziemy dodawać napisy polskie. Mówię o tym teraz Wam, żebyście wiedzieli. Zaraz, jak już zrobimy napisy, to Wam pokażę, jak je dodać i jak dodawać inne języki, tak jak obiecałem na wstępie. Działa, przetwarza. Jak skończy, to się zobaczymy za chwilę, jak to przetworzy. Bo to chwilkę trwa, mimo to, że to jest film 4-minutowy. Ok, przetworzyło się już. Jest gotowy napis, bierzemy otwórz. I pokazało nam się coś takiego. Na początku pokazał się tak jakiś... To jest w ogóle usuwamy. I teraz trzeba po prostu sobie ręcznie odsłuchać każdy napis, zobaczyć jak to będzie działało, wyglądało. W sumie wszystko popoprawiać już ręcznie. Tutaj macie coś takiego jak instrukcja. Dokładnie możecie sobie to zobaczyć, przejrzeć ten filmik. Tak, wszystko tutaj już jest
pokazane, zaprezentowane. To tak w skrócie. Dobrze. Widzimy się za chwilę. Ja sobie odsłucham ten materiał, go przeredaguję i się widzimy za chwilkę. Ok. Jestem z powrotem. Wszystko jest już przetłumaczone, zrobione, więc zapisujemy ten plik. Bierzemy pobierz. Tak, tutaj są różne formaty. Tylko YouTube czyta ten film. SRT. Tak, z tych formatów. To jest ten. Dokładnie całą możecie sobie tam sprawdzić w informacjach od YouTube'a, specyfikacje, ale ten jedynie jest obsługiwany i jest najlepszy z tych wszystkich. Dobra, jak mamy pobrany plik, wchodzimy na YouTube'a. Tak jak mówiłem, dodajemy tutaj w te miejsce napisy, pokazuje nam się takie okno. Bierzemy prześlij plik z kodami czasowymi, tak, bo nam wygenerował i mamy tutaj, pliczek, który wrzucamy. On zawsze się zapisuje z tytułem filmu. Tak jak zrobiliście tytuł filmu, tak wam się zapisze, więc znajdziecie. Tu jest wrzucony. Zrobimy opublikuj. To jest proste. Bierzemy, dodaj język angielski. Jest angielski. Bierzemy teraz, trzeba jeszcze dodać opis. Taki bonusik. Jak go zrobić po angielsku, jak nie znamy języka angielskiego, albo chcemy szybko? Prosto. Bierzemy sobie, otwieramy tutaj Google. Bierzemy sobie tłumacz. Otwieramy tłumacza i bierzemy sobie tytuł. Tylko poczekajcie. Widzicie, co ja zrobiłem? Widzicie, co ja zrobiłem? Wziąłem nie ten film. Nic nie szkodzi. Cofamy sobie. Ten film, który ja chcę, jest tutaj. Zdarza się, dlatego trzeba uważać. Bierzemy napisy. Dodaj przyślij napisy, dodaj, ja tam sobie później usunę, TP link, dlatego trzeba uważać. Opublikuj, nic nie szkodzi, ja to zaraz sobie to, jak mówię, usunę z tamtego, bierzemy tutaj język angielski. No, więcej języków na razie nie dodajemy i opis, bierzemy tak, zaznaczamy sobie tytuł. Bierzemy kopiuj, klej. Mamy, tu nam zrobiło po angielsku, ale to już jest taki małe tam szczegóły w tym tytule, ale już jest. Wklejamy. Tak samo robimy sobie opis, bierzemy kopiuj, xik, klej. Tłumaczy nam się, bierzemy kopiuj, wklejamy i mamy już opis zrobiony. To przy okazji wam pokazałem, żeby był już taki pełny. Bierzemy dodaj napisy i teraz cała magia. Patrzcie. Przetłumacz automatycznie. Naciskamy pyk i automatycznie przetłumaczyło. OK. Ja to daję w ten sposób. Już nie wnikam za bardzo tam w to, co po angielsku przetłumaczył, bo mi z doświadczenia wiem, że ten translator Google, ten algorytm dobrze tłumaczy. Jak się dobrze zrobi napisy, poprawnie wszystkie wyrazy, odpowiednio się przygotuje polski tekst. Z odpowiednimi nazwami programów i tym rzeczy. Specjalistyczne rzeczy musimy dobrze opisać tam, poprawić, zrobić. Pewnie nie jednemu pomogłem tym poradnikiem. Tym bardziej, że to jest opcja, funkcja, poradnik międzynarodowy. Czy Rusek, Niemiec, Chińczyk czy Polak sobie z tym poradzi? To narzędzie nadaje się do wykorzystania praktycznie w każdym kraju, bo to narzędzie rozpoznaje wiele języków mowy i może przekształcić ten tekst.
I tylko później musimy sobie sprawdzić, przeczytać, przeredagować, bo jakieś specjalistyczne nazwy programów musimy poprawić. Na przykład ma też tendencję po polsku, że zamiast Linux pisze minus. Trzeba wtedy poprawić, ale to są takie małe rzeczy, w 90% daje radę. Tak, i jak są jakieś wyrazy takie niecenzuralne, to są hasztagi. Po prostu takie gwiazdki hasztagi. Mówię o tym, żebyście nie myśleli, że jakiś błąd programu. Zostawcie łapkę, zasubskrybujcie kanał. Pamiętajcie też o Discordzie, Instagramie, Facebooku moim. I napiszcie komentarz. Co byście chcieli w następnych poradnikach zobaczyć? Czy ma sens takie dzielenie się takimi fajnymi patentami z wami? I tym podobne rzeczy. Na razie, cześć, pa.